Hej, tu Seba, a dziś Wam opowiem o moim dużym chmielniku na 15 krzaków. Opowiem też o nawożeniu i opryskach. Zapraszam na nagranie. Robienie chmielnika rozpocząłem od przygotowania takiego poletka. To jest poletko 7 na 3 metry, czyli około tam 20 m2. Przejechałem całe glebogryzarką dosyć mocno, intensywnie. Chciałem się pozbyć całej derniny, tak żeby tutaj była dobra ziemia. Kiedy już przygotowałem, to zrobiłem nasadzenia. Posadziłem chmiele. Chmiele wykopałem małe dołki. Do każdego dołka dałem troszkę obornika, na spód wymieszałem to z ziemią i tak posadziłem chmiele. Jeżeli chodzi o chmiele, no to te sadzonki, które tutaj widzicie, te najwyższe, to są Williamette. To są moje sadzonki, które zrobiłem z tego, co tam mam koło domu, z tych kolumn. Więc 4 tutaj już takie ładne, one są dwuletnie. Pokazywałem Wam, jak robić takie sadzonki na jednym z filmików. Ładnie się to przyjęło. Tutaj mam te dwie mniejsze, to są marynki. To też moje, też z tych kolumn. Więc tu fajnie 6 moich sadzonek, które sam zrobiłem. Tutaj dostałem od sprzedawcy, od którego kiedyś kupiłem właśnie te Williamette i marynkę. Dostałem kilka nowych rodzajów, gatunków. Tutaj mam Santiam, tu mam Jungę. Tutaj jest pewnie lubelski, tak. One są jeszcze małe, takie jednoroczne. Tutaj mam Columbus, Teamaker. Tutaj ma być Mount Hood albo MT Hood, tak to się mniej więcej nazywa. I tutaj mam 2 puławskie. Tam jeszcze jest wolne, więc może jeszcze coś tam sobie rozmnożę. Może coś tutaj nie wyjdzie, bo tu widzę, że ten MT Hood czy ten jeden puławski w ogóle nie odbił, więc zobaczymy, jak to będzie. No i więc jak już przygotowałem, to jeszcze na to, jak już przygotowałem ziemię glebogryzarką, to następnie jeszcze przykryłem agrowłókniną, taką grubą, żeby właśnie nic nie przerastało. I no, jak tu widzicie, na koniec wysypałem kamień. Po pierwsze, żeby tutaj nie było chwastów, bo przez tą agrowłókninę gdzieś tam się też przebijały, więc rozsypałem kamień. Taki zwykły otoczak rzeczny, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o słupy, słupy są wysokości 5 metrów. U góry jest rozgałęzienie, takie zrobiłem, połączyłem to i zrobiłem sporniki, zastrzały tak zwane, 3 metry rozpiętości, po 1,20 m. Tak jak tutaj są sadzonki po 1,20 m każda odsunięta, tak samo u góry linki. Teraz jeżeli chodzi o odciągi, no to są 3 odciągi do ziemi i jeden jest pomiędzy rozpięty, taki, żeby naciągał na środku. Odciągi są przymocowane do ziemi, kręcone takimi kotwami wkręcanymi. One są wkręcone dosyć tak głęboko. Trzyma się to, linki są mocno napięte. Tu się nic nie ma prawa przewrócić i to działa dobrze. A sama słup jest osadzony w kotwie takiej wbijanej, przykręconej i to, jak widać, już ładnych kilka miesięcy, znaczy kilka tygodni powiedzmy. I wszystko ładnie tutaj działa. Jeszcze tak, ja sobie zrobiłem, wydrukowałem i zalaminowałem charakterystyki poszczególnych chmieli. Można sobie rzucić okiem, jakie mają na przykład alfa-kwasy, jak wygląda pajączek aromatyczny. Więc to tak wygląda. Do tego jeszcze na sam koniec zrobiłem nawadnianie automatyczne. Tak jak zresztą mam cały ogród nawadnianiem automatycznym, wszystko idzie ze studni. Tam jest taki sterownik, który uruchamia rano i wieczorem wodę. I każdy chmiel ma własne zasilanie wody. Więc w miarę się to sprawdza, widać, że działa. Ja jeszcze mam tak zrobione, że ja mogę sobie na przykład, jak będę miał potem zbiory, to mogę sobie wziąć, tu mam taką linkę dodatkową i mogę sobie to spuścić na dół, potem do zbiorów. U góry mam wszystko zrobione na takich karabinczykach, więc ja każdą linkę osobno mogę sobie odpiąć. One są też tylko u góry na sztywno są, że tak powiem, rozmieszczone, co też są 1,20 m, ale te wszystkie linki u góry, ta linka, tam nic nie jest napinane, nie ma tych śrub rzymskich, żeby napinać, to ma być wszystko luźne, ma sobie latać na wietrze, tak jak tutaj widzicie. Więc to wszystko jest tutaj na karabinczykach porobione, wszystko jest zakute, więc tak to wygląda. Też się pytacie o nawożenie. No to przede wszystkim, jeżeli sadzimy, no to albo kompost dobry, jakiej jakości, obornik z ziemią wymieszać przy sadzeniu. No i też, żeby ta ziemia była w miarę spulchniona, tak, żeby wiadomo było, więc dlatego też glebogryzarką. Jeżeli chodzi o nawożenie, no to co jakiś czas jakiś nawóz uniwersalny. Ja wcześniej dawałem gnojówkę, teraz jakiś taki uniwersalny nawóz. Jeżeli chodzi w ogóle o dbanie i o
te chmiele, o dbanie o chmiele, jak uprawiać ten chmiel, to jest przez Instytut Jung wydany fajny PDF, można ściągnąć chyba z ich strony, dodam wam też link, jest opisane całe od tego, jak wybrać miejsce pod chmiel, jak przygotować poprzez wszystkie szkodniki, zarazy, są zdjęcia, będzie można sobie porównać, jak mam jakąś zarazę ze zdjęciami, oraz też środki ochrony. Jeżeli chodzi o środki ochrony, no to ja do tej pory przy tym chmielniku, gdzie tam miałem 2 sadzonki, no to ja po prostu nic nie robiłem, oprócz tam podlewania gnojówką czy tam nawozem, ale obrywałem liście na dole. Jeżeli widziałem, że jest zaatakowane liście czy szarą pleśnią, czy mączniakiem, no to one są takie charakterystyczne, się robią takie parchy, takie też liście obumierają, zwiędnieją, no to ja po prostu te zaatakowane liście szybko obrywałem i wyrzucałem, tak żeby ta zainfekowane się nie roznosiło dalej, więc to fajnie działało i jak do tej pory efekty były ok. No ale tutaj przy okazji, no jest trochę tych roślinek, zresztą one są jeszcze młode, więc one w tym roku, nie wiem, te może będą jeszcze, powiedzmy, owocować szyszkami, te wyższe. Te małe raczej się nie spodziewam, one gdzieś tak dopiero 2., 3. rok powinny dać plon. Ale w tej chwili ja przy okazji, że jest teraz okres prewencyjny pryskania winogron, więc ja używam takiego środka do winogron właśnie przed kwitnięciem. Akurat będę pryskał amistralem, więc ja od razu tym amistralem, który jest przeciwko pleśniom, grzybom, mączniakowi rzekomemu, w ogóle przeciwko, największe problemy są te grzyby, nie? Więc z tymi grzybami trzeba walczyć, więc ja będę pryskał teraz od razu winogrona, to też spryskam sobie chmiele właśnie amistralem 250 czy coś, 25, no nieważne, amistralem. Ja wam pokażę, jak wygląda etykieta tego środka i właśnie je też zastosuję prewencyjnie na chmiele właśnie teraz na tym etapie, więc w sumie postaram się mniej więcej kalendarium prowadzić tak, jak prowadzę do winogron, więc od razu będę pryskał zarówno winogrona, jak i to właśnie tym środkiem. A tak jak mówię, można też używać oprysków z gnojówki, też powinny pomagać. Ja do tej pory używałem właśnie gnojówki, teraz mówię, jak przy okazji tych winogron, bo w zeszłym roku miałem duży problem z winogronami, bo miałem po prostu grzyba i duża część winogron po prostu mi padła, więc w tym roku stwierdziłem, że już zastosuję jakieś środki ochrony, no bo jednak jest ciężko bez tego, żeby mieć sensowne zbiory, bo no, dużo część mi zaatakowało jakiś grzyb, nie tylko liście, ale też owoce, więc wyglądało to trochę słabo. No i jeszcze jeżeli chodzi o te chmiele, no to takie zrobiłem osłonki z rury PCV, pociąłem takie po 5-10 cm, tak żeby właśnie tutaj jak są chmiele, żeby ten kamień nie naciskał po prostu na tą naszą roślinę. No i wygląda to całkiem zacnie, takie małe poletko. A jeżeli chodzi o te słupy, to jeszcze jedyne co bym zmienił w tym wszystkim, to na górze bym zainstalował takie kolce na ptaki, żeby tam nie siadały, bo już widziałem, że potrafią siedzieć i nasrać i to nie wygląda estetycznie. No ale teraz to już za bardzo nie mam możliwości, chyba żebym jakąś, nie wiem, windę albo coś zamówił, ale tak to raczej ciężko się tam na górę dostać też. Może pomyślę nad tym i jeszcze przestawię rusztowanie. W ogóle postawienie tych słupów też nie było takie trywialne, no musieliśmy w dwójkę z żoną i też za pomocą rusztowania, no się okazało, że te słupy są dosyć ciężkie, więc udało nam się. No i jeżeli chodzi właśnie o ten mechanizm, to sobie można bardzo fajnie, łatwo spuścić chmiele do dołu. Ułatwi to na pewno zbiory, każdą linkę z osobna mogę sobie tak spuścić na dół, więc to wydaje się bardzo praktyczne. Ja jeszcze nie wiem, czy będę prowadził te chmiele, że po jednej lince na chmiel, może jeszcze dołożę po jednej, po 2, po 3, zobaczymy. W tym roku i tak tylko te są takie dosyć wyrośnięte, pozostałe tak średnio, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. To też jest taki większy chmielnik, to też dopiero nabywam doświadczenia. Możecie zobaczyć, jak tutaj to wszystko wygląda. Myślę, że całkiem fajnie mi to wyszło. Praktycznie będzie. Więc pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!